Jak myślałeś, że marzec był nudny, to pato, zaczynamy. A więc lecimy z rajdami 5-gwiazdkowymi. Od tego sezonu rajdy zmieniają się w każdą środę i od razu w środę jest raid hour na danego Pokemona. Zaczynamy 1 kwietnia, Regidrago. Będzie z nami aż do 7 kwietnia. Nie jest on za bardzo przydatny. Jak nie macie lepszych smoków, to od biedy się nada na rajdy. Jest też dosyć wysoko w rankingach na Ultraligę, ale potrzebujecie do niego Elite Fast i Elite Charge TM-ki. Z rajdów niestety nie dostaniemy specjalnych ataków. Od 8 do 14 kwietnia powrót Kyogre. Dopiero co mieliśmy wersję Primal na rajdach. Nie do końca zrozumiały wybór. Bardzo dobry Pokémon. Jak nie macie setki, warto bić. Jak macie zapas energii, a nie macie setki, również warto bić. Niestety na rajdach mamy zwykłą wersję, więc dodatkowej energii nie zdobędziecie. Od 15 do 21 kwietnia Groudon. Taka sama sytuacja jak Kyogre. Nie wiem czemu powraca Groudon, ale bardzo dobry Pokémon. Jak macie energię, a nie macie setki, również warto zdobyć. Dodatkowo ostatnio chyba podskoczył w rankingach na Master League, więc również warto posiadać setkę. Od 22 do 28 Tapu Koko. Nic ciekawego, ale jak desperacko potrzebujecie kontry typu Fairy, to od biedy się nada, ale również potrzebuje Elite Charge TM-ki, żeby zdobyć Nature's Madness, bo z rajdu je nie otrzymacie. Od 29 kwietnia do 5 maja Tapu Lele. Sytuacja taka sama jak z Tapu Koko, nie warto. Dodatkowo potrzebujecie elitki, żeby zdobyć Nature Madness, bo z rajdu tego nie otrzymacie. Również od biedy można użyć jako kontrę typu Fairy, ale raczej można oszczędzać pasy. Shadow Raidy przyjmuje Shadow Latios od 1 kwietnia do 5 maja. Shadow nie jest za bardzo przydatny, ale Shadow Raidy to dobra okazja, żeby zdobyć oczyszczoną setkę. A oczyszczoną setkę można już sobie mega ewoluować. A Mega Latios jest już dużo lepszy od wersji Shadow. A jak traficie Shadow Shiny 13, 13, 13, to już w ogóle bym się nie zastanawiał i oczyszczał. A jak mowa o Mega, to jedziemy. Mega Rajdy. Od 1 kwietnia do 7 kwietnia Mega Manectric. Bardzo dobry elektryczny Pokémon. Chyba top Mega. Warto zdobyć. Od 8 kwietnia do 14 kwietnia Mega Aerodactyl. Trzeci najlepszy kamienny Mega, zaraz po Diancie i Tyranitarze. Jak nie macie Tyrka, Aerodactyl się nada. Od 15 kwietnia do 21 kwietnia Mega Alakazam. Bardzo długo wyczekiwany. Ostatnio był chyba dostępny 2 lata temu. Jakoś w 2024. Bardzo dużo ludzi na niego czeka, bardzo dużo ludzi go nie ma, bo dużo ludzi ciągle wraca do gry. Na ten moment top psychiczny Mega Pokémon. Tak pozostanie jakoś do lata. Latem jak dostaniemy Mega Mewtwo, to go zdetronizuje, ale do tego czasu jeszcze chwilę posiedzi na tronie. Od 22 do 28 Mega Sharpedo. Ostatnio był dostępny chyba na Raid Dayu, jakoś we wrześniu zeszłego roku. To jest w ogóle jego debiut na rotacji. Nie jest przydatny. Jak nie macie wpisu, to można sobie zbić. Ale żeby jakoś super grindować, to nie. Choć Shiny mega spoko wygląda. Shundo bym przygarnął. Totalnie zapomniałem o Mega Banet, które pojawi się 29 kwietnia i zostanie z nami aż do 5 maja. Jest to całkiem dobry duchowy Mega. Jednak Gengar, niekwestionowany mistrz. Jeżeli macie Gengara, to raczej Banet możecie sobie odpuścić. Chyba że nie macie wpisu. 6 kwietnia w Max Battles zadebiutuje Trapinch. Flygon raczej nie będzie przydatny w Max Battles, chociaż ma nawet spoko moveset, ale niestety są już lepsze ziemne kontry, tak samo smocze, więc jedynie wpis, tyle. Za to 13 kwietnia na Max Battles wjeżdża Drillbur. Excadrill, top Pokémon obecnie ziemny w Max Battles. Warto zdobyć. Ja przefarciłem i po jego debiucie zdobyłem 3 setki z Max Battles i jeszcze Shundo Strayda. Ja jestem przygotowany, ale jak nie masz setki, to warto robić. Przydaje się do ładowania energii. Bardzo dobra kontra na G-Max Toxtricity był. Polecam. 20 kwietnia pojawi się Regirock. Jak nie macie Gigalita albo Mastara, to jeśli się nie mylę, to będzie top 3 kamiennych Pokémonów do Dynamax. Ale wybór mamy bardzo mocno ograniczony, więc nie trudno wylądować w top 3. Gigalit jest dużo lepszy, więc raczej nie warto sobie zaplątać głowy. Tym bardziej, że tier 5 jest droższy niż Max Battles na Rock'n'Rolle. Raczej pas. 27 kwietnia pojawi się Shackle. Nic nowego.
Czasem ludzie używają go jako tarczy w Max Battles, ale o tym będzie inny filmik. No a spokojnie można sobie olać. Eventy w kwietniu rozpoczniemy na koniec marca, a rozpoczniemy eventem Shockingly Good Time. 100% elektryczny event, na którym na chwilę powrócą Spotlight Hour, codzienne Spotlight Hour. 31 marca będzie Marip, 1 kwietnia Pikachu, 2 kwietnia Magnemite, 3 kwietnia Chinchu, 4 kwietnia Pawmi, 5 kwietnia Dedenne, 6 kwietnia Joltik. Dodatkowo Pikachu będzie mieć Shiny Boosta na tym evencie, więc to dobry moment, by dorwać Shundo i przygotować się na Mega Raichu, który ma dwie wersje, więc 2 Shundo potrzebne, oby się udało. Na tym evencie może wydarzyć się jeszcze jedna ciekawa rzecz, bo nie ma zapowiedzianego eventu na Prima Aprilis. Zwykle mieliśmy jakiś mały event na Prima Aprilis, a mamy za to Spotlight Hour na Pikachu, który wypada idealnie 1 kwietnia. A wiecie, jak Pokémon wygląda jak Pikachu? Ale nie jest Pikachu? Tak jest. Mimikyu. Mądre głowy, które zajmują się kopaniem w kodzie gry Datamine, znalazły ciuszki Mimikyu oraz linijki, które wspominają Mimikyu i jego specjalną umiejętność. Więc jeżeli on nie zadebiutuje na tym spotlightie, to ja nie wiem, co Niantic sobie myśli. Trzymamy kciuki. Jeśli dobrze rozumiem te wpisy z kodu gry, to Mimikyu będzie mieć specjalną tarczę albo coś takiego, która będzie go chronić przed charge atakiem i po użyciu tej umiejętności spada mu defense. Coś takiego pewnie jak ma Morpeko, tylko Morpeko ma trochę inaczej, ale wiecie, o co chodzi. 4 kwietnia odbędzie się Fashion Ride Day. Pokémony w ciuszkach, o tym więcej macie tutaj w shortcie. Następnie odbędzie się Community Day na Tinkating 11 kwietnia. O tym również macie shortca tutaj. Polecam sprawdzić. Ja osobiście czekam na ten Community Day. Rzadki shiny do zdobycia. I 3 razy Stardust. Jest to grać. Wraca też Sustainability Week od 14 do 20 kwietnia. O tym evencie nie wiadomo nam za bardzo nic. Obstawiam, że będzie to debiut Pyukumuku albo Wishy-Washy, ale czas pokaże. 18 kwietnia odbędzie się Hatch Day na... nie mogę Wam powiedzieć jeszcze co, także czekajcie na informacje. 25 kwietnia będzie Max Battle Day. W tym czasie nie ma żadnego eventu, więc nie bardzo możemy zgadywać, co się pojawi. Ja obstawiam G-Max Gengara albo G-Max Eevee, ale czas pokaże, to na razie tylko zgadywanki. Kolejnym eventem jest Steel Resolved. Nazwa brzmi znajomo? Oczywiście, mieliśmy taki event rok temu. Ostatnio Niantic powtarza jakieś pojedyncze małe eventy typu Water Research, ale żeby powtarzać cały tygodniowy event? Dziwne. Nie ma informacji, co tam się pojawi, ale przeczuwam, że pojawi się Ortoworm. Jest to stalowy Pokémon. Był pokazany na trailerze sezonowym i może jakiś Shiny Boost dla Rookidee. Zobaczymy. Miesiąc będziemy kończyć takeoverem, czyli eventem zespołu R, usuwanie frustracji oraz nowy Pokémon u Giovanniego. Giovanni zapewne będzie mieć dla nas Shadow Landorusa w wersji Incarnate, który zgodnie z nowymi zasadami będzie mógł być shiny. Wow! W kolejnych miesiącach spodziewam się powtórek u Giovanniego, bo odblokowali shiny, więc to dobry moment, by robić powtórki. Jakieś Kantoptaki, Enteje i inne takie. Jej! Dajcie znać, na co najbardziej czekacie w tym miesiącu. Ja dziękuję za oglądanie. Zostaw łapkę w górę, zostaw suba. Pozdro. Cześć.